Cześć! Chciałbym dzisiaj zająć się starym niemieckim ręcznym odkurzaczem Siemens Protos. Tak naprawdę nie mam w tej chwili kompletnie pojęcia, w jakim jest stanie. Wiem tylko, że podobno jest niekompletny, ma ucięty albo urwany kabel i nikt tak naprawdę nie pamięta, kiedy ostatni raz działał, czyli zapowiada się bardzo fajnie. Na początek zobaczmy, co znajduje się w tym opakowaniu. Już tutaj zaczyna się odsłaniać logo odkurzacza. Ok, troszkę się napracowałem nad tym, ale wreszcie mogę wyjąć odkurzacz. W sumie ten odkurzacz nie jest nawet na pierwszy rzut oka w jakimś tragicznym stanie. Jest brudny, jest zakurzony, ale nie jest jakoś strasznie podrapany i przede wszystkim nie jest zardzewiały. Na razie bardzo mi się podoba. Rzeczywiście brakuje mu tutaj tej głównej, długiej rury. Za to jest końcówka, prawdopodobnie oryginalna ssawka. I w sumie nawet w tej chwili do jakichś tam prac samochodowych, czyszczenia samochodu czy czyszczenia na półkach na pewno by się nadawał. Tutaj z zewnątrz nie widzę żadnej tabliczki znamionowej, może znajdziemy coś w środku. Odkurzacz jest dosyć ciężki, więc mam wrażenie, że nie jest to tylko sam korpus, że w środku powinien znajdować się silnik. Na pewno rzeczywiście jest tutaj bardzo sparciały kabel. On się dosłownie, zobaczcie, to się rozchodzi w palcach. Ja tutaj po prostu urwałem część tego kabla bez jakiegoś większego wysiłku. Odsłoniłem przewody w środku. Zajrzyjmy do środka. W środku ta część odkurzacza jest w bardzo ładnym stanie. Jest bardzo zakurzona, brudna, ale nie ma tutaj ani śladu rdzy. Worek na kurz jest bardzo brudny. Zwracam uwagę, że w przeciwieństwie do większości odkurzaczy ten worek nie gromadzi kurzu w środku, tylko ten kurz zbiera się tak jakby na zewnątrz worka. Coś podobnego oglądaliśmy na przykład w litewskim Saturnasie i podobna konstrukcja jest też na przykład w polskich odkurzaczach samochodowych, odkurzaczach Zelmera, na przykład w odkurzaczu typ 124. Tam też, jeżeli dobrze pamiętam, worek jest w bardzo podobny sposób zamocowany i kurz zbiera się na zewnątrz. Troszkę podobna konstrukcja była też w takiej małej radzieckiej elektroszczotce Vietirok. Sam worek także jest w ładnym stanie, nawet ta uszczelka nie jest jakoś bardzo sparciała. Oczywiście będzie musiał zostać porządnie wyczyszczony. Tutaj elementy silnika z zewnątrz wydają się w całkiem ładnym stanie. Znowu nie ma rdzy, nie wiem, zaraz zajrzymy do szczotek. Wszystkie te elementy są w sumie dosyć nawet czyste i myślę, że po szybkim oczyszczeniu z tego kurzu będą wyglądały prawie jak nowe. Na silniku nie widzę na razie żadnych oznaczeń. Aha, tutaj jest jakaś tabliczka, tu jest tylko odbite napięcie 220 V. No i tutaj mamy malutką tabliczkę. Może będzie ją widać później lepiej, jak wykręcę silnik z obudowy. Na razie tylko widzę moc pobierania 150 W, napięcie 220 V. Tutaj widzę jakiś numer, prawdopodobnie seryjny 1208 i to wszystko. Żeby zajrzeć dalej, będę musiał wykręcić silnik z obudowy. No i jest tutaj włącznik też z napięciem, z oznaczeniem napięcia 220 V i mocy 150 W. Przyznam, że na razie nie wygląda to źle. Zaraz wykręcimy ten silnik. Muszę się tylko zorientować, jak to zrobić. Prawdopodobnie trzeba będzie odkręcić te śruby na obudowie. Ale mam nadzieję, że rzeczywiście głównym powodem tego, że ten odkurzacz nie działał, był po prostu sparciały i zniszczony kabel zasilający.
Odstawię na razie te elementy, żeby nam nie przeszkadzały. Postawię tak silnik i odkręcimy teraz śruby trzymające pokrywę silnika. Śruby wychodzą bez większego problemu. Ostatnio dużo większy problem miałem podczas rozkręcania odkurzacza Zelmer 4 z 1978 roku, gdzie musiałem się dość mocno namęczyć, żeby te śrubki trzymające silnik poodkręcać. Tutaj każda z nich wychodzi elegancko. Na śrubkach też nie widać śladów rdzy. One są po prostu zakurzone i brudne. Odkręciłem tutaj raz, dwa, 3, 4, 5, 6 śrub. Zobaczymy, czy będę teraz w stanie coś tutaj wyjąć. Może wykręcę także przełącznik. On może też trzymać ten silnik w obudowie. Jest nakrętka i pod nią taka podkładeczka. Tak, teraz będę mógł go włożyć do środka. Tutaj musiałem się z tym troszeczkę posiłować, bo te dwie części obudowy po prostu skleiły się znajdującą się między nimi uszczelką, ale już myślę, że teraz uda mi się je rozdzielić. Jeszcze tutaj troszeczkę. Tak. Tutaj ta gumowa uszczelka po prostu skleiła obie metalowe części. Teraz muszę poluzować tutaj mocowanie kabla zasilającego. Śrubka i nakrętka. Teraz będę mógł wyciągnąć kabel. Wypchnąć go tutaj. Tę część odkurzacza możemy na razie odłożyć. Mamy lepszy dostęp do silnika i jeszcze spróbuję wyjąć silnik tutaj z tej części obudowy. On też jest tutaj przez uszczelkę dość mocno sklejony, ale zaraz to rozdzielę. W sumie może nawet lepiej byłoby to robić łyżką do opon, bo przypomina to trochę zdejmowanie starej opony z obręczy. Ok. Tutaj mamy górną część obudowy silnika. Na tabliczce znamionowej niestety nie widzę żadnej daty produkcji. Tutaj mamy przełącznik osłonięty papierem preszpanowym. Zobaczę, czy na przełączniku nie znajdują się przypadkiem jakieś napisy. Na pewno jest tutaj logo VDE, czyli Verein Deutsche Elektrotechniker, czyli Związku Niemieckich Elektrotechników. Jest też jakieś logo powyżej, ale ja muszę... Zrobię zdjęcie tego przełączniczka i spróbuję zidentyfikować także to logo powyżej. Na pewno tutaj jest oznaczone napięcie, natomiast nie wiem, co oznacza to znajdujące się poniżej logo. Najbardziej zniszczona jest ta część kabla zasilającego. Być może ten przewód wchodzący do silnika będzie można zostawić, ale tak czy inaczej tutaj trzeba będzie podłączyć do tego przełącznika nowe przewody. Ten wydaje się w dużo lepszym stanie. Jak go odetnę, to później i tak trzeba będzie przylutować do niego nowe przewody.
Odetnijmy także tą resztkę kabla zasilającego, która odchodziła od przełącznika. I zobaczmy, w jakim stanie jest ten kabel idący do silnika. One są w stosunkowo dobrym stanie, to znaczy to nie jest jakoś nadmiernie wszystko popękane. Zaraz sprawdzimy, czy nie ma na nich jakiegoś przebicia. Zdejmę tutaj kawałeczek izolacji z tych przewodów. No jest przejście. Natomiast nie ma nigdzie przejścia na obudowę. Tutaj wygląda na to, że jest w porządku, a wykręćmy szczotkę. Jeżeli wykręcę szczotkę, przejścia nie powinno być, a jeżeli będzie, to znaczy, że gdzieś tutaj jest przerwana izolacja. No i dobrze, nie ma przejścia. Czyli nigdzie nie jest na tyle pęknięta izolacja, żeby te dwa przewody gdzieś się ze sobą łączyły. Bez szczotki nie ma przejścia. Założę ją ponownie. Sprawdźmy teraz. Jest przejście, powinno działać. OK. Trochę mnie ciekawi, czy będę w stanie dostać się tutaj do środka. Tutaj są takie nakrętki, które trzymają z jednej strony ten szkielet worka na kurz, ale wydaje mi się, że jeżeli je odkręcę dalej, to prawdopodobnie będę mógł zdjąć tę tylną część silnika. Być może, żeby rozmontować cały silnik, trzeba by najpierw odkręcić turbinę, wyjąć tę część i tu prawdopodobnie będą śruby, które dochodzą aż tutaj do końca. Ale spróbujmy na razie, czy uda się dostać przynajmniej do tej górnej części silnika. Nie będę tego wszystkiego rozkręcał. Chciałbym się dostać do kondensatora, ponieważ na kondensatorze często jest po prostu podana data produkcji. Dobrze, mogę na razie zdjąć to mocowanie worka na kurz. Teraz zobaczmy, co będzie po odkręceniu tych nakrętek. Odkręca w tę stronę. Nie, to powinno normalnie zejść. OK. To wyjmuję na siłę, tak? OK. No i jednak tutaj nie byłem w stanie zdjąć tej części turbiny, ale jednak okazało się, że po wyjęciu szczotek mogę spokojnie zsunąć tę górną pokrywę silnika. Zobaczmy teraz, w jakim stanie jest kondensator. Tutaj niestety odłamał się przewód od kondensatora, ale po prostu go ominiemy. Ten kondensator myślę, że nie jest niezbędny. To będzie musiało być przylutowane tutaj. Ten się trzyma dobrze. Dobrze, połączyłem teraz przewody z pominięciem kondensatora, który był odłamany. Widzę, że tutaj jeszcze w kilku miejscach trzeba będzie poprawić izolację. Na przykład tutaj przewód jest troszeczkę popękany i zobaczymy, czy to działa.
Sprawdźmy teraz multimetrem połączenie między szczotkami. Teraz go nie ma, bo kabel zasilający jest rozłączony. Jeżeli go połączymy, to mamy połączenie. OK. Zaizoluję teraz tutaj miejsce lutowania. Tutaj była też taka opaska z preszpanu chyba. Ona szła chyba w ten sposób i na to było założone pokrywka. Smaruję łożysko. Obie śruby weszły. Sprawdźmy, czy tu przewody się dobrze ułożyły. Chyba tak. Dobrze, wirnik się obraca luźno. Możemy go z powrotem zmontować. Teraz była ta część wirnika. Potem ta. Ruchoma. I na końcu nakrętka. Nakręcana w drugą stronę, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Nie za mocno. Teraz druga. Teraz możemy założyć mocowanie i nakrętki. Załóżmy teraz szczotki z powrotem. Silnik jest ponownie zmontowany. Sprawdzę jeszcze, jaki jest tutaj rozmiar szczotek i czy miałbym ewentualnie takie na wymianę. Wyzeruję miarkę. 6 na 5 mm. One już są bardzo starte. Myślę, że warto będzie je wymienić. W moim zbiorze szczotek powinienem mieć takie, które kupowałem do odkurzacza, polskiego odkurzacza Gamma 2. To były właściwie szczotki przeznaczone do maszyny do szycia. Również 6 na 5 mm, czyli te szczotki byłyby idealne. Można spokojnie zamienić zamiast tych, które są w tym silniku. Ja na razie nie będę tego robił. Ten silnik i tak będzie stał na półce. Natomiast no, sprawdzę teraz, czy ten silnik po tej szybkiej naprawie, po wycięciu kondensatora będzie działał, a jeżeli będzie działał i będę chciał ten odkurzacz częściej używać, to wtedy te szczotki zamienię. Najważniejsze, że wiem, że mam pasujące i że można je dzisiaj spokojnie kupić. Na razie wkładam oryginalną szczotkę do środka. Te zapasowe odkładam na później. Sprawdźmy połączenia multimetrem. Jest przejście, natomiast nie ma przebicia nigdzie na obudowę. Jeżeli wyjmę szczotkę, tego przejścia w tej chwili nie powinno być. Jeżeli będzie, to znaczy, że jest gdzieś na przewodach przejście. Nie ma.
Dobrze, wkładam z powrotem szczotkę. Teraz powinno być przejście. Jest. Dobrze. No i myślę, że po tych próbach możemy się odważyć i podłączyć ten silnik do sieci za pośrednictwem regulatora napięcia. Nie chcę go uruchamiać na pełnym napięciu, damy mniejsze. Tutaj muszę podłączyć te przewody zasilające do tymczasowego kabla. Dobrze. Silnik położę w ten sposób. Na wszelki wypadek rękawica, ponieważ przy większym napięciu będę chciał przytrzymać silnik. Wszystko działa całkiem fajnie. Nawet nie widzę, żeby ta turbina miała jakieś szczególne bicie na boki, także ona jest dość dobrze wyważona, mam wrażenie. Nie słychać jakichś szczególnych szumów. Wydaje mi się, że to łożysko chodzi całkiem ładnie, przynajmniej tutaj z jednej strony jest nasmarowane. Myślę, że to wystarczy. Także tyle. No, wyciąłem z tego silnika kondensator, który był tutaj z jednej strony, przewód był wyrwany. Nie widzę na nim nigdzie daty produkcji, więc to nam nie pomoże. Spróbuję ustalić to w internecie i może w dalszej części nagrania o tym opowiem. A ten silnik mogę teraz odłączyć od tymczasowego kabla i zamontować go z powrotem w odkurzaczu. Ostrożnie z tą naklejką. Przyniosłem sobie już tutaj wszystkie części. Przed zmontowaniem jeszcze je troszkę powycieram. Przyznaję, że nie mam niestety oryginalnego starego kabla zasilającego z oryginalną starą wtyczką. Myślę, że na razie przynajmniej zamontuję po prostu zwykły przewód, który kupiłem sobie do jakiegoś innego projektu. On nie będzie jakiś bardzo historyczny, ale poszukam oczywiście takiego pasującego starego kabla. Pewnie nie uda mi się znaleźć akurat od Siemensa, ale może od jakiegoś innego starego odkurzacza. Natomiast to jest solidny przewód zasilający, który myślę, że będzie tutaj całkiem fajny. Obejrzałem sobie dokładnie ten przełącznik i on niestety jest tutaj w jednym miejscu pęknięty. I tutaj jeden ze styków z niego wypada. Sam przełącznik może by działał, ale musiałbym to jakoś posklejać. Troszkę podobny problem miałem w polskim odkurzaczu Syrenka, który zresztą miał przełącznik działający na bardzo podobnej zasadzie. Poszukam podobnego przełącznika do Siemensa, a w tej chwili po prostu połączę ten przewód z pominięciem przełącznika. Tutaj z jednej strony mamy dwa przewody z kabla zasilającego, a z drugiej strony łączą się one z dwoma przewodami idącymi do silnika. Myślę, że solidnie się trzymają.
Przewody z kostką ładnie się schowały w środku. I nakładamy górną pokrywę. O, w ten sposób powinno to ładnie pasować. No i przykręcamy śruby. Tak się zastanawiam, czy tego włączniczka tutaj nie wkręcić. Po prostu tak, żeby on był trochę dla ozdoby. Włącznik wchodzi tutaj w ten otworek. No. Tutaj jeszcze jedna cienka podkładka i potem nakrętka. W ten sposób będzie to troszkę lepiej wyglądało, nawet jeśli ten włącznik tak naprawdę nie działa. Teraz możemy założyć worek. Tutaj do tego kielicha montowany. I wkładamy, zamykamy klamry. I odkurzacz Siemens Protos jest właściwie zmontowany. Cieszę się oczywiście, że działa, aczkolwiek szkoda, że musieliśmy go zamontować przynajmniej tymczasowo z pominięciem tego włącznika. Aha, tutaj chyba źle zrobiłem. Przyciąłem ucho dla paska naramiennego. O, w ten sposób można było ten odkurzacz jeszcze nosić na ramieniu. Taką fajną i praktyczną funkcją tego odkurzacza jest możliwość zmiany położenia rączki. Trzeba ją wcisnąć i można przekręcić. I dzięki temu ten odkurzacz można przy różnych pracach z różnymi końcówkami, z różnej długości rurami odpowiednio wyważyć dla wygodnej pracy. Zobaczmy jeszcze raz działanie tego odkurzacza po podłączeniu do sieci. Ponownie podłączę go przez regulator napięcia. W tej chwili odkurzacz bardzo leciutko tutaj dmucha i bardzo słabo ciągnie, praktycznie tego nie czuć. Teraz siła ciągu jest już wyczuwalna, aczkolwiek ona nie jest jakaś bardzo duża. Tutaj też czuć wyraźnie dmuchające powietrze. Trzeba przyznać, że ten odkurzaczek działa dosyć cicho i nie słychać jakiejś nierównej, nieładnej pracy silnika. Myślę, że jak na taki szybki remont wyszło to całkiem fajnie. Najważniejsze, że udało się ten odkurzaczek uruchomić. Do wymiany będzie wyłącznik. Gdyby ten odkurzacz miał dłużej pracować, no to do wymiany będą szczotki. I ewentualnie kiedyś, jeżeli uda się dostać kabel taki bardziej wyglądem zbliżony do oryginalnego, to wymienię także ten kabel zasilający. I tak jak wspomniałem, ten odkurzacz na pewno nie powinien być stosowany do jakiejś dłuższej pracy. To jest eksponat, którego silnik, zwłaszcza te przewody w silniku są już dosyć mocno zużyte. Izolacja jest w niektórych miejscach pokruszona. Tam, gdzie mogłem, udało mi się to troszeczkę zabezpieczyć, no ale na pewno nie jest to urządzenie, które daje gwarancję jakiegoś bezbłędnego i bezpiecznego działania. Jest to eksponat muzealny, chociaż fajnie oczywiście, że da się go co jakiś czas uruchomić. Tyle tej technicznej części. Ja teraz siądę do internetu, do literatury i poszukam trochę więcej historycznych informacji na temat tych odkurzaczy Siemens Protos Rapid. Z ustaleniem daty produkcji tego odkurzacza mam mniej więcej ten sam problem, jaki miałem wcześniej z innym niemieckim odkurzaczem, tym Electro Baby.
To były urządzenia produkowane w prawie niezmienionym kształcie od lat 30. do lat 50. i nawet niemieccy kolekcjonerzy, z którymi się kontaktowałem, do tej pory nie potrafili jednoznacznie określić, w którym mniej więcej roku, czy w których mniej więcej latach ten odkurzacz został wyprodukowany. Tutaj jest chyba podobnie. Te odkurzacze powstawały, o ile zdołałem ustalić, od połowy lat 30. do mniej więcej końca lat 50. XX wieku. Na stronie internetowej Deutsche Digitale Bibliothek, czyli niemieckiej biblioteki cyfrowej, znajduje się fotografia praktycznie dokładnie tak samo wyglądającego odkurzacza ze zbiorów Niemieckiego Muzeum Historycznego w Berlinie, a jako okres powstania podane są tam lata pomiędzy 1933 a 1945. W jednym z internetowych domów aukcyjnych znalazłem ofertę sprzedaży także praktycznie identycznego odkurzacza z podaną datą produkcji około 1934, natomiast w innej aukcji internetowej identyczny odkurzacz opatrzony jest datą lata 50., czyli mamy bardzo dużą rozbieżność w różnych ustaleniach daty produkcji podobnych urządzeń. Myślę, że trzeba mieć z tymi odkurzaczami duże doświadczenie i móc porównać kilka modeli, aby po jakichś charakterystycznych elementach poznać dokładniejszą datę ich powstania. Ja tego nie potrafię. Na pewno pomocne może być oznaczenie modelu tego odkurzacza, które widzieliśmy na tabliczce znamionowej znajdującej się na silniku VST91. Widziałem na jednej ze stron internetowych z kolekcją starych odkurzaczy podobny model VST92 opisany jako pochodzący z lat 50. No więc w tej chwili ja nie jestem w stanie określić z pewnością, kiedy dokładniej czy w przybliżeniu ten odkurzacz powstał i bardzo liczę na ewentualną pomoc osób, które się na tym po prostu lepiej znają. Ten odkurzacz wyprodukowany został w każdym razie przez firmę Siemens Schuckert, której historia sięga przełomu XIX i XX wieku. Tutaj na odkurzaczu widać jej charakterystyczne logo składające się z dwóch wpisanych w siebie liter S. Podobny wzór graficzny można zresztą spotkać w przypadku innych firm, z którymi łączył się koncern Siemensa, na przykład zakłady Siemens Halske miały w logotypie także dużą literę S z wpisaną w nią mniejszą literą H. A jeżeli chodzi o nazwę Protos, to była ona pierwotnie oznaczeniem marki samochodów produkowanych do 1926 roku przez zakłady Siemens Schuckert w Berlinie. Na zdjęciu widać jeden z modeli samochodów właśnie marki Protos. Fabryka Siemens Schuckert znana była także z konstrukcji samolotów, które wykorzystywane były m.in. na frontach I i II wojny światowej. Z produkcją lotniczą i okresem II wojny wiąże się też mroczna strona historii firmy. Miała ona bowiem zakłady w Bobrku koło Oświęcimia, gdzie więźniowie pracowali m.in. przy produkcji części do samolotów. Pierwsze odkurzacze Siemensa z początku XX wieku, tak zwane pompy odkurzające, przypominały raczej duże i ciężkie kompresory na wózkach z kołami. Odkurzacze Protos, przypominające trochę wiadro z drewnianą rączką z wężem, były już modelem przenośnym. W moim archiwum mam sporo czasopism opublikowanych przed II wojną światową i w czasie II wojny. To jest na przykład gazeta Berliner Illustrierte Zeitung, czyli berlińska gazeta ilustrowana z 1939 roku, a dokładnie z kwietnia 1939 roku, czyli wydana niewiele miesięcy przed wybuchem II wojny. I tutaj w tej gazecie znajduje się m.in. reklama odkurzaczy Siemens Protos, tych takich o konstrukcji w kształcie wiaderka czy kubełka. Są tutaj 3 różne modele w różnych cenach. Mam nadzieję, że jeden z takich odkurzaczy uda mi się także zdobyć i będziemy się mogli nimi zająć w jednym z kolejnych nagrań. Wśród innych reklam w tej samej gazecie znalazłem także reklamę innego bardzo ciekawego odkurzacza, tym razem firmy AEG. To jest model Vampyr 300, zresztą są tutaj wymienione też inne modele tych odkurzaczy. Mam wielką nadzieję, że kiedyś będę mógł ten odkurzacz także pokazać. A sama gazeta ukazała się z dość intrygującej okazji, bo jest to wydanie specjalne na 50. urodziny Hitlera. Może trochę szkoda, że w owym czasie nie zajął się on raczej sprzedażą odkurzaczy. Może historia potoczyłaby się inaczej. Natomiast taki jak ten Protos Rapid był chyba pierwszym lekkim, ręcznym modelem
odkurzaczy Siemensa. Ten bardzo popularny swego czasu odkurzacz przetrwał, jak wspomniałem, w prawie niezmienionym kształcie co najmniej do końca lat 50. i do dzisiaj można oferty tych odkurzaczy spotkać także na polskich portalach aukcyjnych, co w sumie świadczy też chyba dosyć dobrze o jakości tych urządzeń. Mam w moich zbiorach także książkę Gabrieli Żółtowskiej pod tytułem Porządki i pranie, wydaną w 1959 roku i na okładce tej książki widać rysunek bardzo podobnego odkurzacza. Jestem pewien, że to nie jest wschodnio-niemiecka Omega, tylko właśnie Siemens Protos Rapid. Nawet jak spojrzycie, tutaj umiejscowienie włącznika i kabla zasilającego dosyć dobrze widać na tej ilustracji. No i to chyba wszystko, co tak na szybko udało mi się ustalić o tym odkurzaczu Siemens Protos Rapid. Na pewno będę do tych odkurzaczy wracał. Bardzo chciałbym zdobyć inne stare modele Siemensa. Na pewno bardzo chciałbym zdobyć ten kubełkowy odkurzacz, który widzieliśmy na starej reklamie z 1939 roku. To było dosyć długie nagranie, ale chyba warto było temu staremu urządzeniu poświęcić troszeczkę więcej uwagi. Cieszę się, że ten odkurzacz działa. Na pewno będę chciał do niego znaleźć włącznik, kondensator i zrobię jeszcze jedno uzupełniające nagranie o tym odkurzaczu. A na dzisiaj to chyba wszystko. Za chwilę zamieszczę linki do poprzednich nagrań o innych starych niemieckich odkurzaczach z mojej kolekcji, o odkurzaczu Electro Baby, który dzisiaj widzieliśmy, o odkurzaczu Progress 2 z początku lat 30. i ewentualnie też linki do nagrań o polskich starych odkurzaczach z niemieckimi czy wschodnio-niemieckimi silnikami. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć! Aha, przepraszam, no i jeszcze na koniec powiedziałem Wam, że do tego odkurzacza poza tą oryginalną ssawką czy szczotką nie mam żadnych akcesoriów i to prawda, ale mam na przykład taką starą rurę od polskiego odkurzacza, jednego z pierwszych polskich odkurzaczy z Rzeszowa, gdzieś z połowy lat 50. Ona nie jest idealna, ale od biedy da się ją tutaj do tego Protosa zamontować i możemy przynajmniej mniej więcej zobaczyć, jak on powinien był wyglądać. Można nim teraz wygodnie odkurzać w pozycji pionowej. No i teraz możemy ten odkurzacz obejrzeć w całej okazałości. Ja już się żegnam tym razem naprawdę i sobie jeszcze tutaj troszeczkę w warsztacie poodkurzam.